Witajcie po raz trzeci. Marcin. Cześć, z tej strony Aneta. Na co dzień prowadzimy ośrodek leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt Puchaczówka. A w dzisiejszym odcinku, już zapewne wiecie i z tytułu filmu, i z miniatury, o jakim gabarycie będzie dzisiaj mowa. Więc żeby tutaj nie przedłużać, zabieramy Was do lasu. Witajcie. Witajcie ponownie. Jesteśmy w środku lasu, można powiedzieć. Jak widzicie, dość młodego, takiego przeźroczystego, ale znajdujemy się przy norze. Jest to najprawdziwsza nora borsuka. Mało tego, nie jest to taka zwykła nora, tylko to jest system, który borsuki budowały tutaj przynajmniej kilkanaście lat. Ta górka, na której siedzimy, wcale nie jest małą górką, bo tak naprawdę jesteśmy prawie u jej szczytu. Jeszcze za nami widać ciąg dalszy i to wszystko powstało z tego, co one zdążyły wybrać, żeby ten system korytarzy, system pomieszczeń powstał. Więc no, to jest naprawdę okazała nora. Zwłaszcza, że tu nie jest tylko jedno wejście. Tych wejść i wyjść w zasadzie, no myśmy znaleźli cztery takie główne. Patrząc na rozpiętość tej nory, tutaj musi być kilka pięter, tych wejść na pewno jest jeszcze więcej i są fantastycznie utrzymane, bo praktycznie cały krajobraz tutaj 50 metrów dookoła został zmieniony przez borsuki. Wyjmując taki urobek, robiły po prostu górki z tego, na tym rosły drzewka i teraz tutaj, gdzie się znajdujemy, naprawdę zupełnie inaczej wygląda cała przestrzeń. Borsuki do jakiej rodziny mogą należeć? Są to dosyć duże zwierzęta, a mało kto wie, że takie małe stworzenie zwane łasicą i taki duży borsuk to jedna taka duża rodzina. Oczywiście w tej rodzinie jest jeszcze masa innych zwierząt. Jak na przykład fretki, jakuny, ale co te wszystkie zwierzaki, i wydry, ale co te wszystkie zwierzaki łączy? Słuchajcie, wszystkie mają dość podobne zachowania, zwłaszcza jak są rozbawione, dostają po prostu szajby, zaczynają skakać, obijać się o różne rzeczy, no zachowują się jak obłąkane, dlatego ich takie zachowanie nazywa się tańcem świętego Wita. Jeżeli ktokolwiek z Was miał do czynienia z tchórzofretkami, to macie już taki zalążek tego, w jaki sposób zachowują się też borsuki. Zmysły, które u takiego borsuka dominują, to przede wszystkim węch. Borsuk ma bardzo słaby wzrok, taka środka krótkowic, ale węch ma doskonały, słuch też nie najgorszy. I generalnie całość jego poznawania świata, czy większość poznawania świata, u niego to jest po prostu świat zapachów. Jak to jest, że niektórzy przez całe życie nie są w stanie zobaczyć borsuka na żywo, który żyje sobie, chodzi, a niektórzy widzą po kilka razy w ciągu miesiąca? Generalnie zależy to oczywiście od tego, w jakim miejscu przebywamy i w jakich okolicach się poruszamy. Wiadomo, że w środku miasta póki co z borsukami jeszcze jest problem, na całe szczęście. Jeszcze się nam do miast nie wypchały tak jak lisy, które można spotkać już nawet w centrach dużych miast. No tak, ale na obrzeżach, jak już ktoś zaczyna się budować, no to może już spotkać takiego jegomościa. Mało tego, może mieć na działce takiego współlokatora. A co one tam robią? No słuchajcie, jak każde zwierzę, szukają jedzenia i spokoju. To też, albo my po prostu wchodzimy na tereny, które one wcześniej zajęły. No to tutaj jest taka sprawa. No generalnie nasza, egzystencjonalna. A co jedzą borsuki? Czym one się tak naprawdę żywią? Słuchajcie, generalnie w książkach wszędzie podają, że dżdżownicami. Owszem, bardzo lubią dżdżownice, ale tak naprawdę borsuk jest zwierzęciem wszystkożernym. I to, czym się zajada, zależy od tego, w jakim miejscu występuje i jaką ma dostępność pokarmu tak naprawdę. Czyli jeżeli znajdzie jajko, ptasie bądź gadzie, nie pogardzi. Jeżeli znajdzie padlinę, niestety też ją zje. Bogatym podszytem leśnym wyżywi się bez problemu. Nie pogardzi owocami leśnymi czy ziołami. Mało tego, jeżeli spotka jakiegoś zwierzaka, którego jest w stanie dogonić, a biega bardzo szybko, bo nawet 30 na godzinę i robi to imponujące wrażenie, bo taka góra mięcha nagle zaczyna
jak torpeda, no dosłownie startuje jak torpeda i zaczyna biec. Potrafi takiego zwierzaka no po prostu dorwać i spożyć. Oprócz tego jedzenia borsuki uwielbiają wodę. Ale nie tyle, że się taplać i pluskać, tylko no piją wodę, są czyściochami, więc potrafią się w tej wodzie umyć. Ale generalnie jeżeli w jakimś miejscu występują, to możecie być prawie pewni, że gdzieś niedaleko jest dostęp do czystej wody. No to z pewnością. Lubią też brodzić. Mało osób o tym wie, a jak jest nie głęboko, tylko właśnie taka plaża zrobiona, to też chętnie przyprowadzają tam młode, więc można się zaczaić z aparatem, być cichutko i poczekać. I można uchwycić fajną fotę. Bardzo Wam takiej foty życzymy, jeżeli robicie zdjęcia zwierzaków. Nam się niestety nie udało do tej pory takiego dzikiego borsuka sfotografować w takiej sytuacji, niemniej mieliśmy okazję podziwiać pracę innych. Borsuki należą do takiej nielicznej grupy zwierząt, które potrafią wychodzić tyłem, cofać się po prostu. To im też ułatwia przy tworzeniu takich nur, korytarzy i tych pomieszczeń wewnątrz tego wielkiego kompleksu, na którym jesteśmy. Mało tego, że potrafią chodzić tyłem, robią to niesamowicie sprawnie i w momencie, kiedy borsuk kopie taką norę, to cały urobek, który wykopuje, wycofuje się z nim, wygrzebując swoimi wielkimi pazurami całą tą ziemię. Później taką norę zagospodarowuje, na przykład tak jak w tym przypadku, liśćmi, co my tu mamy jeszcze, jakieś małe gałązki, tam widzę odrobina mchu. Borsuki w swoim domu robią po prostu dywany, są to niesamowite czyściochy. A co się stanie, jak taki dywan zostanie pobrudzony? No jak w porządnego czyściocha taki dywan Odkurzanie robią. Zostanie wymieniony na nowe, a to, co znajdzie, to będzie pełniło rolę przyszłego dywanu. Więc ten bogaty podszyt jest wykorzystywany dwojako, czyli jako forma właśnie spożywania, jako pokarm, czy jako tworzenia sobie elegancika takiego ładnego miejsca, ładnego pomieszczenia. Taka borsucza nora jest na tyle wielka, że zamieszkuje tam nie jeden czy dwa borsuki, tylko zamieszkuje tam zwykle troszkę ich więcej. Czasami takie nory są wielopokoleniowe. Ta, na terenie której się znajdujemy, na pewno jest przynajmniej 2-3 pokoleniowa. Mało tego, słyszeliśmy przypadki takie, że w jednej norze razem z borsukiem mieszkał lis i jenot. Jest to naprawdę bardzo, bardzo rzadkie, bo te zwierzęta raczej się unikają i wśród nich najsilniejszy jest borsuk. Ale nora, w której zamieszkiwały, była tak olbrzymia, bo zdarzają się nawet nory stuletnie. Była tak wielka, że praktycznie sobie nie przeszkadzały. Jeśli Wam się podobało, wiecie co robić. Ja już nie mogę pokazywać. Łapka w górę, naciśnijcie subskrypcję, a my się z Wami dzisiaj żegnamy razem z jednym z naszych borsuków.